Co jeśli to, co widzicie, to tylko ułamek historii, a największe ruiny zamkowe w Polsce to tak naprawdę brama do świata, gdzie legendy, krwawe bitwy i filmowa magia łączą się z ekstremalną adrenaliną, która pozwoli wam dosłownie powisieć na skale. W tym filmie pokażemy wam wyjątkowe atrakcje, które występują zaledwie w kilku miejscach w Polsce. W Ogrodzieńcu odkryjemy tajemnice, których nie znajdziecie w przewodnikach. Poznamy historię okrutnika, który zamurował własną żonę za niewierność i pokażemy wam, dlaczego to miejsce to idealna przygoda dla każdego. Jesteście gotowi na podróż, która zmieni wasze postrzeganie historii? Zaczynamy! Razem w Polskę to seria, w której razem z wami odkrywamy najciekawsze miejsca w kraju, nie tylko te znane z pocztówek, ale także te, o których rzadko się mówi, a zdecydowanie warto je zobaczyć. Od ponad 10 lat jeździmy po Polsce, szukając historii, miejsc z klimatem i atrakcji, które potrafią zaskoczyć. Opowiadamy konkretnie, bez nadęcia, tak żeby zaciekawić i zainspirować do własnych wypraw. Jeśli lubisz podróże, ciekawostki i chcesz wiedzieć, gdzie naprawdę warto pojechać, ta seria jest dla ciebie. Spójrzcie na tę potężną warownię. Zbudowana na skalistym wzniesieniu, wydaje się być częścią samej natury. To nie tylko zbiór kamieni. To żywy świadek milczący od wieków, który wciąż kryje w sobie niewiarygodne historie. Od królewskiej potęgi, przez magnackie bale, aż po dramatyczne bitwy. Jeśli macie ochotę usłyszeć, co szepczą te mury, przenieście się z nami do świata tajemnic i legend. W tej skale historia zapisała się wieki temu. Pierwszy drewniany gród, wzniesiony prawdopodobnie przez Bolesława Krzywoustego, stał tu już w XII wieku, strzegąc granicy. Prawdziwa potęga narodziła się jednak dopiero w XIV stuleciu, kiedy król Kazimierz Wielki wzniósł w jego miejscu potężny, murowany zamek. To była jedna z jego najważniejszych warowni na szlaku Orlich Gniazd, chroniąca państwo przed najazdami. Największy rozkwit przeżył Ogrodzieniec w XVI wieku pod rządami potężnego rodu Bonnerów. To oni w erze renesansu przekształcili gotycką fortecę w prawdziwą magnacką rezydencję, nazywaną Małym Wawelem. Zamek stał się symbolem ich bogactwa i wpływów. Jego potężne mury, baszty i wieże były świadkami wielu uroczystości i przyjmowały najznamienitszych gości. Nic jednak nie trwa wiecznie. W XVII wieku na Polskę spadł potop szwedzki. Zamek, choć silny, nie był w stanie oprzeć się najeźdźcom. W 1655 roku został splądrowany i poważnie uszkodzony. Dawna świetność zaczęła zanikać. Kolejny właściciel, Stanisław Warszycki, podjął się jego odbudowy. Niestety przerwał ją kolejny najazd Szwedów w 1702 roku podczas wojny północnej. Zamek został doszczętnie spalony. Kolejni właściciele nie byli już w stanie przywrócić go do dawnej świetności. Ostatni mieszkańcy opuścili go na początku XIX wieku, a ruiny zaczęto rozbierać i wykorzystywać jako kamień do budowy pobliskich domostw, co doprowadziło do jeszcze większej dewastacji. Dziś te potężne ruiny są świadectwem burzliwej przeszłości, ale ich piękno wciąż zachwyca.
Historia zamku to nie tylko suche fakty. Przez wieki narosło wokół niego wiele tajemniczych opowieści. Jedna z nich dotyczy pięknej Olimpii. Córka jednego z właścicieli, Stanisława Bonera, była zaręczona z zakochanym w niej po uszy rycerzem. Niestety jej ojciec sprzeciwiał się temu związkowi. Zazdrosny o szczęście dziewczyny, a może po prostu pyszny, nie chciał, by jego córka wyszła za kogoś o niższym statusie, w końcu doprowadził do śmierci jej ukochanego, zabił go trucizną podczas wspólnej uczty. Legenda głosi, że zrozpaczona Olimpia, nie mogąc znieść bólu, rzuciła się z jednej z zamkowych wież. Od tamtej pory jej duch, jako biała dama, pojawia się na murach w rocznicę tragedii, spacerując po blankach w białej sukni. Ale biała dama nie jest jedynym duchem na zamku. Opowiadano również o Stanisławie Warszyckim, właścicielu zamku, którego historia zapamięta jako surowego, ale dobrego gospodarza. Wielkiego patriotę, który bohatersko bronił Częstochowy i walczył ze Szwedami. Mimo to krążyły o nim także mroczne plotki. Według legendy był on tak bezdusznym człowiekiem, że sprzedał swą duszę diabłu. Jeśli wierzyć opowieściom, Warszycki osobiście nadzorował, a nawet brał czynny udział w torturowaniu opornych poddanych. Nie znosił sprzeciwu, a jego okrucieństwo nie znało granic. Pewnego dnia rozkazał wychłostać swoją własną żonę, księżną Helenę Wiśniowiecką, na oczach całej służby. Ale to i tak nie była najgorsza z jego fanaberii. Mówi się, że za niewierność zamurował żywcem w jednej z zamkowych wież inną ze swoich żon. Po śmierci jego duch zaczął straszyć pod postacią czarnego psa z długim, brzęczącym łańcuchem. Pilnują skarbów ukrytych w zamku i pewnie dlatego niewielu było śmiałków, którzy odważyli się ich szukać. A jednak pewien szewc postanowił spróbować. Na zamku była niegdyś głęboka na 80 metrów studnia. Pewnego dnia, pracując przy jej pogłębianiu, szewc odkrył tajemniczy podziemny korytarz. Mając nadzieję na rychłe wzbogacenie się, wszedł w głąb ciemnej przestrzeni, ale nigdy już stamtąd nie wrócił. Od tamtej pory studnia została uznana za miejsce przeklęte i zasypana. Widocznie coś tam znalazł, bo do dziś można go spotkać nocą na zamku, pilnującego okolic studni. Na zamkowym szlaku znajduje się też miejsce o złowieszczej nazwie Skała Nienawiści. Według legendy przejście między nią a głównym murem ma moc rozdzielania zakochanych. Mówi się, że każda para, która zdecyduje się przejść tym wąskim korytarzem, wkrótce się rozstanie. Warto więc uważać, my na przykład nie odważyliśmy się sprawdzać, czy legenda jest prawdziwa. A na koniec jedna ciekawostka z dzisiejszych czasów. Zamek Ogrodzieniec jest tak wyjątkowy, że w jego murach kręcono sceny do słynnego serialu Wiedźmin. To właśnie tutaj rozegrała się epicka bitwa o wzgórze Soden, w której potężni magowie, w tym Yennefer, walczyli przeciwko armii Nilfgaardu. Ale filmowa historia zamku jest o wiele dłuższa. To właśnie w Ogrodzieńcu kręcono kultowy serial Janosik z lat 70., a także filmy Rycerze i Rabusie oraz Zemsta w reżyserii Andrzeja Wajdy. Twórcy wybierali to miejsce, ponieważ surowe, potężne ruiny idealnie pasują do epickich, historycznych opowieści. Idąc ich śladem, my również postanowiliśmy nagrać tutaj nasz mały, choć pełen pasji materiał o tym wyjątkowym zamku. Mamy nadzieję, że Wam się podoba i chętnie obejrzycie dalszy ciąg.
Dziś macie okazję podziwiać nie tylko miejsca, w których rozgrywały się legendarne sceny z Wiedźmina czy Zemsty, ale też osobiście odkryć tajemnice zamku krok po kroku. Ogrodzieniec to jedna z najpopularniejszych atrakcji turystycznych na szlaku Orlich Gniazd. Trasa prowadzi przez malownicze ruiny, gdzie można zobaczyć m.in. dziedziniec, sale rycerskie i resztki dawnych komnat. Można też wejść na wieże widokowe, z których rozpościera się widok na okoliczne skały i lasy. To wszystko tworzy unikalną atmosferę. Zamek jest również świetnym tłem dla imprez, takich jak rekonstrukcje bitew, turnieje rycerskie czy pokazy historyczne, które regularnie odbywają się w jego murach. Zamek to nie jedyny świadek burzliwych dziejów tej ziemi. Spacerując po okolicy możecie natrafić na pozostałości po okopach, które przypominają, że nawet po upadku warowni miejsce to wciąż miało strategiczne znaczenie. To tutaj w XVIII wieku toczyli zacięte walki konfederaci barscy, stając w obronie wolności i niepodległości Polski. Ale historia militaryzmu w tym miejscu nie kończy się na odległych czasach. Kilkaset metrów dalej w gęstym lesie wciąż można zobaczyć ślady po bunkrach i okopach z II wojny światowej. Stanowiły one część linii umocnień Ostwal, której celem było zatrzymanie ofensywy Armii Czerwonej przed strategicznymi terenami Górnego Śląska. Te ziemne i betonowe umocnienia, dziś porośnięte trawą i drzewami, są cichymi świadkami dawnych bitew, opowiadającymi o zupełnie innym, równie dramatycznym rozdziale w historii Ogrodzieńca. Jak widzicie, zamek w Ogrodzieńcu to miejsce, gdzie historia, legenda i magia filmu przenikają się na każdym kroku. Ale jego tajemnice to nie wszystko. Adrenalina i zabawa czekają na Was tuż za rogiem, bo w Ogrodzieńcu znajdziecie nie tylko mroczne opowieści, ale też mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Ruszajmy dalej, bo zamek to dopiero początek prawdziwej przygody. Zamek Ogrodzieniec to miejsce, gdzie historia wciąż ożywa, a serce bije mocniej. Poczuliście dreszczyk grozy słuchając legend? To teraz czas wyrzucić z siebie energię w zupełnie nowym miejscu. Bo tuż obok ruin czeka na Was świat czystej, beztroskiej zabawy. Przenosimy się do parku rozrywki w Podzamczu. Znajdujemy się w Podzamczu, obok Zamku Ogrodzieniec, w kompleksie Parku Miniatur. Nasz kompleks składa się z 4 parków. Parku Miniatur Domu Strachów, Parku Doświadczeń Fizycznych i Parku Rozrywki. W naszej ofercie mamy też tor saneczkowy. Przy okazji odwiedzin Zamku Ogrodzieniec zapraszamy do nas. To idealne miejsce, by po historycznej lekcji zanurzyć się w zupełnie nowej przygodzie. Naszą podróż rozpoczynamy w Parku Miniatur. To jedyna okazja, by zobaczyć wszystkie zamki ze szlaku Orlich Gniazd w jednym miejscu i, co najważniejsze, w pełnej krasie, w stanie, w jakim były w czasach swojej świetności, zanim uległy zniszczeniu. Przejście przez ten park to jak podróż w czasie i przestrzeni, w zaledwie kilka minut.
Jeśli macie ochotę na więcej dreszczyku emocji, to koniecznie odwiedźcie Dom Legend i Strachów. To tutaj w otoczeniu specjalnych efektów i mrocznych figur poznacie nie tylko historie związane z ogrodzieńcem, ale również inne, mniej znane, ale równie przerażające legendy Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Poczujecie, że opowieści o duchach i potworach są wciąż żywe. A co powiecie na odrobinę nauki w środku zabawy? Park doświadczeń fizycznych to atrakcja, w której fizyka ożywa. Przez interaktywne urządzenia możecie na własne oczy przekonać się, jak działają prawa natury. To świetna zabawa zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Ale to nie wszystko. Najmłodsi goście mogą przenieść się do krainy bajek, a wszyscy razem możecie pośmigać na torze saneczkowym. Park rozrywki udowadnia, że przeszłość doskonale łączy się z teraźniejszością, tworząc idealną rozrywkę dla całej rodziny. Ogrodzieniec to miejsce, gdzie serce bije mocniej. Poczuliście dreszczyk grozy słuchając legend, a następnie wyrzuciliście z siebie energię w parku rozrywki. Ale czy myślicie, że to koniec przygody w okolicy ogrodzieńca? Nic bardziej mylnego. Skaliste położenie zamku to nie przypadek, a zaproszenie do jeszcze większej dawki adrenaliny i emocji. Jura Krakowsko-Częstochowska to królestwo skał i wspinaczki. Widzieliście już, jak potężne ostańce tworzą malownicze tło dla zamków. Ale czy zastanawialiście się kiedyś, jak to jest poczuć tę skalną potęgę na własnej skórze? Pora spróbować, jak to jest powisieć na skale, a Via Ferrata Hura Jura jest do tego idealnym miejscem, nawet jeśli dopiero chcecie zacząć swoją przygodę ze wspinaczką. Witam serdecznie w samym sercu Jury, w całoroczniku, na jedynej takiej atrakcji w okolicy, Via Ferrata, która się nazywa Hura Jura. Nasza ferrata ma stopień trudności AB, co oznacza, że jest łatwa lub nieco trudna. Kogo zapraszamy? Zapraszamy osoby, które chcą spróbować, czy to jest dla nich. Zapraszamy rodziny z dziećmi, zapraszamy wycieczki szkolne i wszystkich, którzy chcą poczuć trochę adrenaliny i przeżyć przygodę na Jurze. Pomysł zrodził się w naszych głowach, a wykonał i zaprojektował Via Ferratę zaprzyjaźniony z nami wspinacz, ekiper Michał Czubak z firmy Projekt Pod Zamsze, z którą zresztą współpracujemy w zakresie kursów i szkoleń dla dzieci i dla dorosłych. Via Ferrata z włoskiego, po polsku żelazna droga. My tak nazwaliśmy to, żeby bardziej ludziom uzmysłowić, co to jest. Nazwaliśmy to Park Linowy po skale. Więc Via Ferrata jest dla osób na pewno początkujących i dla tych, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności i zobaczyć, czy to jest dla nich. Generalnie Via Ferrata się różni tym, że są dodatkowe chwyty, stopnie, lina prowadząca i nie trzeba mieć długiego kursu. Szkolenie trwa 15-20 minut podstawowe oczywiście. Sprzęt jest też bardziej ograniczony, bo ograniczamy się do pląży, uprzęży i kasku. I Via Ferrata są bardzo popularne w całej Europie. Można zdobywać te sięczniki. No, a my tutaj te atrakcje będziemy u nas zwiększać, ale co roku, bo to są duże inwestycje dla nas. Więc my w przyszłym roku prawdopodobnie otworzymy jedna stacja tyrolki do tej Via Ferraty. W następnym roku albo przedłużymy Via Ferrata o kolejne metry. Ja myślę, że ta inwestycja jeszcze potrwa z 4-5 lat, jeżeli dobrze pójdzie i się nic nie podzieje na świecie. Ferrata jest w miarę prostym takim tworem, nie?
jest tam dużo uchwytów, czyli nawet jak ktoś ma lek wysokości, cały czas jest się czego czym. Nie ma miejsca, żebyśmy się zastanawiali, czegoś tu złapać, żeby posunąć się do przodu. Ferrata to jest bardzo fajny sposób spędzania wolnego czasu z całą rodziną. No i nie trzeba mieć takiego ścisłego szkolenia, nie? Bo teraz spinając się w górach robisz jeden błąd, mały, nie? A ferrata ci to wybaczy. Tutaj na ferracie, nawet jak się puścisz 2 rękami, no to stoisz na tych nogach, utrzymiesz się. To pierwsza taka żelazna droga na Jurze. To wyjątkowe połączenie dla każdego, kto myślał o wspinaczce skałkowej, ale bał się spróbować. Na Via Ferracie macie okazję przekonać się, czy wspinaczka jest dla Was. Trasa o długości 120 metrów i trudności AB jest idealna dla początkujących. Dzięki stalowym linom, klamrom i stopniom możecie bezpiecznie pokonać pionowe odcinki i wiszący mostek. My już sprawdziliśmy swoje siły na tej trasie i musimy przyznać, byliśmy absolutnie zachwyceni. Nagrodą za wysiłek są widoki, jakich nie zobaczycie z dołu. Jeśli po dniu pełnym wrażeń i emocji szukacie wytchnienia i spokoju lub chcecie zatrzymać się gdzieś na dłużej, bo Jura Krakowsko-Częstochowska naprawdę na to zasługuje, to idealnym miejscem jest pensjonat Całorocznik w Ryczowie. Ten urokliwy obiekt położony zaledwie kilka minut jazdy od zamku jest idealną bazą wypadową do zwiedzania Jury. Oprócz przestronnych, komfortowych pokoi, znajdziecie tu przytulne zakątki do relaksu. Możecie wdrapać się na punkt widokowy i podziwiać wschody lub zachody słońca, a rodziny z dziećmi docenią ogromny teren zielony do zabawy i kontakt ze zwierzętami, bo mają tu nie tylko psa i kota, ale co ciekawe, nawet zagrodę z kozami. Zamek Ogrodzieniec udowodnił, że historia nie musi być nudna, a prawdziwa przygoda czeka tuż za rogiem. Poczuliście ten dreszcz? To znaczy, że serce Jury już Was wciągnęło. Pamiętajcie, Orlich Gniazd jest o wiele więcej. Jeśli chcecie przeżyć kolejne niezapomniane przygody, odkryć inne potężne zamki i dotrzeć do miejsc, które znają tylko nieliczni, obejrzyjcie kolejne filmy, które dla Was przygotowaliśmy. Dziękujemy, że byliście z nami i do zobaczenia na szlaku.